Udało się, jestem w Kolonii, a konkretnie tutaj pod tym miejscem Toyota Collection. Na szczęście otworzono nam kolekcję, także idziemy zobaczyć. To taki kolejny przystanek po drodze do Paryża. To jest to miejsce, no zobaczcie, ta kolekcja jest po prostu niesamowita. Pochodzi ze zbiorów prywatnej rodziny. Rodzina później odsprzedała tutaj niemieckiej Toyocie i taka wielka hala ciekawych samochodów. Najbardziej mi się ten podoba. To jest Celica GT. No, piękna jest po prostu. Po prostu jest piękna. I kiedyś jak widziałem tą Celicę na zdjęciach, to zawsze mi się marzyło ją dotknąć. Teraz tu jestem. Niesamowita. Także zapraszam na krótkie obejście tej kolekcji, bo okazy są naprawdę fajne. Historię tej wspaniałej kolekcji zapoczątkował Peter Pichert, jeden z pierwszych dealerów Toyoty w Niemczech. Swą działalność rozpoczął w latach 70. Stworzył jedną z największych prywatnych kolekcji marki na świecie i pierwsze muzeum Toyoty poza Japonią. Zmarł w 2016 roku. Muzeum nie jest codziennie otwarte dla publiczności. Można je zwiedzać co kilka tygodni, zapisując się na wizytę podczas dni otwartych lub zwiedzać kolekcję przy specjalnych okazjach i pokazach. To jest ten stary Mirai, ukrojony. To była kolekcja Toyoty. Toyota Collection, tak zwane. No, zbiór naprawdę kilkudziesięciu ciekawych wozów, wehikułów z przeszłości, takich z duszą. Miejsce w ogóle miało swoją duszę. Taki zapach tam jakiś, było czuć tych starych pojazdów, w których tkwi cząstka tych ludzi, którzy gdzieś tam w przeszłości je projektowali, składali, budowali. Podobało mi się, warto kolekcjonować takie, przechowywać, zatrzymywać dla następnych pokoleń te stare pojazdy. Tworzyć właśnie takie miejsce. Dlatego brawo dla Toyoty, że coś takiego tu powstało. Do Paryża mam jeszcze ponad 550 km. Zanim tam jednak dotrę, po drodze wizyta w Brukseli. Przyjechałem do Brukseli. W Brukseli wcześniej byłem, ale w tym konkretnym miejscu mnie nie było. I tu właśnie chciałem przyjechać. W to miejsce od tak zwane Atomminium, tak mi się wydaje. Zobaczcie, coś niesamowitego. Oczywiście nie będziemy tego zwiedzać, bo jest późno. Ale na chwilę się zatrzymam, żeby zrobić zdjęcie. Atomium to powiększony 165 miliardów razy model kryształu żelaza. Powstał z okazji wystawy Expo w 1958 roku. Ma 102 metry wysokości i oprócz oczywiście żelaza do budowy wykorzystano także aluminium. Ciekawostka. Do lipca 2016 roku nie można było bez pozwolenia właścicieli praw autorskich publikować zdjęć Atomium. I idziemy dalej. Późno znowu, jakieś nocne te podróże się robią. Choroba. Dzień dobry, trzeciego dnia podróży.
tam i z powrotem. Jestem już tam, właściwie prawie, bo wyjeżdżam spod lotniska de Gaulle'a pod Paryżem. Tutaj nocowałem. Przejechane 2034 km i zasięg mam 149 km. Także sprawa jest taka, że koniecznie muszę zatankować gdzieś tutaj w Paryżu. Są oczywiście stacje, ale problem jest z uruchomieniem tych stacji. Znaczy nie wiem, czy będzie problem. Sprawa się toczy już od wielu miesięcy. Próbuję złapać kontakt tutaj z operatorem tych stacji i no właśnie pół roku pisałem, dzwoniłem, żadnego odzewu, aż tu nagle dosłownie na dzień przed wyjazdem dostałem potwierdzenie, że będę mógł uruchomić stację za pośrednictwem aplikacji, ale najpierw muszę podpisać kontrakt. Kontrakt nie jestem w stanie już teraz podpisać. Mogę to zrobić w biurze operatora, do którego właśnie jadę, i tam też ponoć jest stacja do ładowania wodoru obok tej firmy, która zarządza tymi stacjami. Więc mam nadzieję, że się uda. Jak nie, no to zostaję w Paryżu. No to udało się, słuchajcie, dotarłem. Jestem no prawie już w centrum Paryża. Tutaj siedziba firmy taksówkowej, która obsługuje no mnóstwo Toyota Mirai, jeszcze tych starszych, choć nowsze widzę też są. No i jest stacja. I proszę Państwa, dostałem kartę, właśnie w tym momencie dostałem kartę do aktywowania tej stacji, więc wszystko się zapięło tak, jak miało być, zadziałało. I zobaczymy. Ciach. I co? Tradycyjna procedura. To są te starsze Miraje. Jeździłem takim, więc ten nowy jest nieporównywalnie lepszy do tego starszego. To jest po prostu jak inny samochód. Jestem w centrum i to jest dopiero przeprawa przez ten Paryż. Dostać się tu naprawdę jest nie lada wyzwaniem. W takim centrum, w korku stojąc, dopiero się docenia elektryczne auto, nie dymiące. Spaliny strasznie zaczynają przeszkadzać. No i mamy łuk triumfalny, słuchajcie, przed nami. Piękny, wspaniały łuk triumfalny, owinięty w jakąś tkaninę. I to jest taka instalacja artystyczna, proszę Państwa, która będzie tutaj przez jakiś czas. Tak mi się akurat trafiło. Na cześć artysty, zmarłego artysty, nie powiem jak się on nazywa niestety. Wygooglujcie. W każdym razie rodzina na cześć tego artysty wraz z miastem Paryż założyła tą płachtę na łuk triumfalny i jest. Koszt ponoć 14 milionów euro, zapłacone przez rodzinę artysty. Ale muszę powiedzieć, że nieźle to wygląda w tej tkaninie, ten łuk triumfalny. Objedziemy sobie wokół. Jest łuk triumfalny, proszę Państwa. Ludzie podziwiają instalację artystyczną, ale muszę się skupiać na drodze, bo tu tyle samochodów, że hej.
Długi ten łuk. Niezła ta płachta. Cały wodór zużyje na jeżdżenie w kółko, już mi się kręci w głowie. W sumie to zawsze chciałem zrobić kilka kółek wokół tego łuku triumfalnego. O. Co się dzieje? O! Wieża Eiffla. No nieźle. No nieźle. To wyjechałem z Paryża. Dotarliśmy tam, ponad 2000 km, 2 dni jazdy. Wczoraj pod Paryżem, nocleg dzisiaj rano w centrum. Fajnie było sobie pojeździć po tych uliczkach wokół choćby łuku triumfalnego, czy w okolicach wieży Eiffla. No, elektrykiem przejechać 2000 km w 2 dni to jest naprawdę niezły wynik. Także auto się spisało, stacje wodorowe działały, tankowanie faktycznie trwa krótko. Także jedzie się całkiem nieźle. Właściwie miałem wrażenie, że jedzie się tym autem, jakby to był zwyczajny samochód. No tu zazwyczaj przyjmujemy, że jest spalinowy. No troszeczkę zasięg mniejszy, chociaż jak widzieliście, do Berlina dojechałem jadąc spokojnie 600 km z zapasem, a tak jadąc szybciej 140, 150, 160, no to myślę, że do tych 400 można ze spokojem dociągnąć i później gdzieś tam znaleźć stację wodorową, których okazało się, że jest całkiem sporo. No, ceny w sumie porównywalne do benzyny, no ale tu to ideą jest auta elektrycznego, żeby jednak nie dymić sąsiadowi, nie dymić własnym dzieciom, nie dymić pod szkołą, nie dymić kierowcom, którzy jadą za mną. To jest przecież idea główna samochodu elektrycznego i dlatego chcemy, żeby było tych elektryków jak najwięcej. Mówiłem, że to w sumie zwyczajny samochód, no tak naprawdę to jest taka hybryda to auto. No, zbudowany na bazie dużego Lexusa, ale ma też serce, duszę właściwie Toyoty, ponieważ wiele podzespołów w tym aucie właśnie pochodzi z innych hybrydowych aut Toyoty. No sam silnik przecież, no silnik pochodzi z elektrycznego akurat Lexusa, bateria z hybrydy, system sterowania hybrydowy, no tylko nie ma tego spalinowego silnika, bo tutaj mamy tylko jeden silnik, bo takie zwyczajnie w hybrydzie mamy i spalinówkę i elektryczny silnik. Tutaj mamy tylko jeden. Różnica polega na tym, że owszem, mamy też baterię, na której od czasu do czasu jedziemy, tak jak hybrydą, ale mamy też ogniwa paliwowe. No i tutaj jest cała idea tego wodoru, który wożę ze sobą i tankuję od czasu do czasu, ponieważ wodór, trafiając do tych ogniw paliwowych, miesza się tam z powietrzem, no i powstaje reakcja chemiczna, której efektem jest woda z jednej strony, wydzielana głównie w postaci pary wodnej lub zbierana w takim zbiorniczku, który mogę sam ręcznie opróżnić, jeżeli nie chcę na przykład gdzieś tam, żeby ta woda się wylała mi w garażu. No i drugim efektem tej reakcji chemicznej jest prąd. Prąd, który płynie właśnie do silnika elektrycznego i pcha mój samochód do przodu. I to jest cała istota samochodu FCEV, czyli samochodu elektrycznego z wodorowymi ogniwami
paliwowymi. No, tak właściwie de facto to wożę we własnym aucie małą elektrownię, która produkuje prąd. No i wracam do domu, ale jadę sobie naokoło trochę. Mam mały problem, bo zaplanowana stacja, na której chciałem się zatrzymać, niestety przestała działać nagle. Ona się mieści za jakieś 400 km, także ze spokojem można było do niej sypać. A następną mam za 500 km, także muszę jechać trochę spokojnie. Mam nadzieję, że będzie działać oczywiście. Także jedźmy. Dobra, jest stacja. Będzie i wodór na tej stacji. Zostało mi 48 km. Jest wodór. Jazdy. No, ponad 500. Dobre przejechałem. Na autostradzie z taką prędkością autostrady francuskiej. Także całkiem nieźle. Zużyliśmy więcej na tych 530 km niż na trasie z Berlina, bo załadowałem 4,7 kg wodoru. Czyli 530 km po francuskiej autostradzie, zgodnie z przepisami oczywiście, 44 euro i troszeczkę.